Cześć, witamy na kanale Grupa Krukowiak. Dziś kolejny film instruujący, wspomagający Państwa wiedzę na temat tego, jak wybrać opryskiwacz, na które rzeczy zwrócić uwagę. Ale na początek krótki komunikat. Zauważyliśmy, że wielu osób z Państwa ogląda nasze filmiki, ale nie klika subskrypcji. Prosimy, kliknijcie subskrypcję, zaznaczcie dzwonki, pozwoli to na zwiększenie zasięgów i pozwoli również to na dotarcie do większej grupy klientów, którzy stoją przed decyzją zakupu opryskiwacza, rozważają, czy wybrać jeden model, drugi, szukają informacji technicznych, merytorycznych, na co zwrócić uwagę właśnie kupując opryskiwacz. A dziś bohaterem będzie liga średnio ciężka, czyli wchodzimy w modele opryskiwaczy 2500 litrów. A ze względu na to, że tak u nas, tak i w innych markach często te modele się dublują i na przykładzie właśnie opryskiwaczy Orion, moja prawa strona, Goliath, moja lewa strona, mamy dwie dostępne pojemności 2,5 i 3000 litrów, które występują jednocześnie. I w tym filmiku chcemy odpowiedzieć na pytanie, które często nam jest zadawane, a czym te opryskiwacze się różnią, który opryskiwacz dla mojego gospodarstwa będzie lepszym rozwiązaniem. Zaznaczę tylko jedną rzecz. Goliathy występują w pojemnościach aż do 8000 litrów, ale tu się skupimy przede wszystkim na porównaniu tych dwóch pojemności, czyli 2,5 a 3000 litrów, czyli czym się różni Orion od Goliatha. A o Goliathach typowo będzie następny film, więc zapraszam do filmu. A czym różnią się te dwa modele? Pierwsze, co się rzuca w oczy, jest to wygląd, czyli kształt, kwestia tego, jak maszyna wygląda, jakie ma gabaryty. Ale co bardzo ważne, również sposób agregowania ściągnikiem, czyli tak zwany zaczep. To, co mówiliśmy o zbiornikach. Pojemności są dostępne takie same, ale różnią się kształtem. I ostatnia, najbardziej istotna rzecz, jest to system wydźwigu, system podnoszenia belki. Ale o szczegółach powiemy sobie przy samej maszynie. Orion i Goliath montowany, składany jest praktycznie z tych samych podzespołów. Zależy nam na tym, aby każda maszyna była składana, to co kiedyś powiedziałem, z możliwie najlepszych dostępnych na rynku podzespołów. Więc serce, pompa, cała armatura opryskiwacza, sterowniki, belki będą niemalże identyczne lub będą identyczne. Ale systemy pewnych rozwiązań, dzięki temu maszyna na przykład Orion będzie maszyną tańszą od opryskiwacza Goliath, ale dzięki temu, że Goliath jest droższy, inaczej zbudowany, ma większe możliwości później doposażenia. Więc zacznijmy sobie od początku, czyli od samego zaczepu. System agregowania opryskiwacza ściągnikiem jest identyczny, jak mieliśmy w serii Apollo, czyli dla opryskiwaczy mniejszych. Tu oczywiście ten zaczep jest odpowiednio mocniejszy, bo dźwigamy większą masę, większy ciężar, z większym ciężarem się również poruszamy po drogach. Ale istotą jest zaczep mechanicznie skrętny, czyli mocujemy to na szondy ciągnika plus belki jako zastrzał i za każdym razem, kiedy skręcamy tym zestawem, skręca również opryskiwacz, więc podąża po śladach ciągnika, więc to jest najprostszy, mechaniczny sposób na to, aby opryskiwacz podążał po śladach ciągnika. I to, co wspomniałem przy okazji filmu o Apollo, minusem tego rozwiązania jest tylko to, że przy dużych prędkościach transportowych, kiedy dysponujemy stosunkowo małym ciągnikiem do masy opryskiwacza, może być tendencja do lekkiego bujania ciągnikiem przy dużych prędkościach przejazdowych. I to na przykład zostało wyeliminowane na przykładzie opryskiwacza obok, czyli opryskiwacza Goliath. Dlaczego? Ponieważ tu został zastosowany zaczep transportowy, czyli mocujemy jednym punktem, czy to będzie stworzniem, czy kulą, która występuje opcjonalnie, montujemy to ściągnikiem, więc mamy zestaw bardzo stabilny, który nie powoduje tego bujania, ale w standardzie przynajmniej zaczep ten jest zaczepem sztywnym. To, co mieliśmy na przykład w opryskiwaczach Apollo. Wybieraliśmy, czy chcemy mieć skrętny mechanicznie, czy zaczep sztywny, który będzie wygodny w transporcie. Tylko że tu poszliśmy o krok dalej. To, co pozwoliła budowa samego Goliatha, czym się wyróżnia Goliath na tle Oriona, czyli zaczep, który w standardzie jest sztywny, dolny, opcjonalnie go wymieniamy na górny i tak jak tu widzimy, są takie zastrzały, śruby, które blokują i uczynią ten zaczep sztywnym. Ale i to na etapie zamawiania, ale również po wykonaniu takiej maszyny jest możliwość, oczywiście kwestia tego, jak bardzo musimy ingerować w maszynę, możliwość wymiany tych elementów na siłowniki hydrauliczne, do montowania odpowiedniej elektroniki, czujników, w tym sterujących, zarządzających i ten zaczep sztywny w standardzie mogliśmy zmienić już na zaczep skrętny elektronicznie. Do czego namawiam, żeby takie rozwiązania jednak wybierać na samym początku, czyli na etapie, kiedy zamawiamy, po to będzie zmontowane już w fabryce
i nikt nie musi się martwić tym, że przyjeżdża serwisant, jeszcze musimy zapłacić za modernizację opryskiwacza. Jeżeli kupujemy nowy opryskiwacz, dobrze sobie przemyślmy, w co chcemy taki opryskiwacz wyposażyć. Niemniej jednak akurat to rozwiązanie umożliwia późniejszą ingerencję, czy zmianę z dolnego na górny lub odwrotnie, czy zmianę ze sztywnego na zaczep skrętny. Pierwsza rzecz omówiliśmy sobie, zaczepy. Druga, czyli kształt zbiornika. Orion, najprościej mówiąc, bym powiedział, jest to typowo prostokąt, prosty opryskiwacz, ale w pełni oczywiście funkcjonalny. Cała armatura mieszająca, mamy taką samą tu i tu, z tym, że wszystkie zawory, które są dostępne jak operatorowi do przygotowania cieczy roboczej, musimy sterować i my widzimy je na zewnątrz, więc są to elementy, które w pewien sposób również na polu będą mogły mieć kontakt z roślinami. Na przykład w wysokim łanie rzepaku to będą elementy, które będą gdzieś ten repak mogły odtrząsać, ale przede wszystkim mamy zawory dostępne, wszystkie skupione w jednym miejscu. Wygodnie sobie obsługujemy i tu już idziemy o krok dalej, czyli to, co mieliśmy w Apollo, rozwadniacz boczny, był to opcjonalnym wyposażeniem, tu ze względu na wysokość już jest wyposażeniem standardowym. Jak i w opryskiwaczu Orion, tak w Goliacie od 2500 litrów rozwadniacze są już w standardzie. Zawory tu mamy z zewnątrz, jak mówiłem, dostęp jest bardzo dobry, ale jednak pamiętać trzeba o to ograniczenie, o uszkodzenie roślin. A jak sobie przejdziemy do opryskiwacza Goliat, bo w końcu porównujemy te dwa opryskiwacze, te dwa dostępne modele opryskiwaczy, tu już mamy taką szafę sterującą, w której są ukryte wszystkie zawory, więc tu już tego rzepak nie będzie się miał gdzie czepiać. Druga rzecz, są one osłonięte i dopiero po otwarciu pokrywy mamy dostęp do tych wszystkich zaworów, możemy sobie funkcjonalnie tymi zaworami sterować. Oczywiście potrzebne są głównie wtedy, kiedy wykonujemy mieszanie tej cieczy roboczej, ale również w opryskiwaczach serii Goliat dostępny jest schowek, w którym możemy schować kubek pomiarowy, możemy bańkę z chemią, jeżeli jest potrzeba, strój roboczy, po prostu mamy schowek już w standardzie. Rozwadniacz, podobnie jak to było w Orionie, on już jest w standardzie, z tym, że on jest zabudowany, on jest częściowo schowany w bryłę maszyny, dzięki czemu już jest to osłonięte bardziej, mniej jest narażony na kontakt z roślinami. I kolejny element, który wynika z budowy samego opryskiwacza, to jest kształt zbiornika, dzięki czemu możemy wsunąć się głęboko kołem w maszynę. Tylko przy okazji pamiętajmy o jednej rzeczy. O ile w opryskiwaczach Orion już mamy 2500 litrów, to samo jeżeli chodzi o Goliat, a Apollo, o którym mówiliśmy poprzednio, skończyło się na pojemności bodajże 2000 litrów, tak, 2000, 1000, 1500, 2000 litrów. I tam w zależności od belki mogliśmy wybrać różny rozstaw kół. Od 1,35 m do 1,50 m w przypadku tych małych, lekkich belek, w przypadku większych 1,50 m do 1,80 m. Tu ze względu, jak założymy, na gabaryt, na wysokość, na środek ciężkości, na masę całej maszyny, niestety nie jest możliwy tak wąski rozstaw kół doboru. Kolejnym aspektem jest bardzo ważnym to, że maszyna jest większa, musimy nieść większy ciężar, mamy większe opony, szersze, często dobierane opcja jeszcze szersze, więc też ten rozstaw kół jest bardzo ważny, żebyśmy na etapie rozmowy z naszym klientem, z Państwem ustalili sobie, jakie koła Państwa interesują i jaki rozstaw kół musimy osiągnąć, ze względu na to, że później zmiana może być problematyczna. I to, co widzimy jeszcze na początku, o którym wcześniej wspomniałem, masa i to, co wyróżnia opryskiwacze Orion i Goliat od opryskiwaczy Apollo, to jest również to, że w standardzie mamy już hamulce, pneumatyczne hamulce. W standardzie na tą chwilę są to hamulce jednoobwodowe, ale na życzenie klienta, jeżeli mamy to zaznaczone na zamówieniu, te hamulce będą hamulcami dwuobwodowymi. Czyli mamy standard ze względu na masę maszyny. Przejdźmy do tyłu opryskiwacza, omówmy sobie kolejny element, który wyróżnia te dwa opryskiwacze, czym te opryskiwacze się różnią. Czyli to, co wspomniałem, zaczep, zbiornik, oprzyrządowanie, ale również system wydźwigu belki. Orion, bym powiedział, jest takim starszym kuzynem, większym bratem opryskiwaczy serii Apollo, bo rozwiązania typu zaczep mamy podobne, kształt zbiornika w miarę podobny, ale najważniejszy jest ten system wydźwigu, czyli podnoszenie belki po szynie, po prowadnicach jest identyczny, jak to jest miejsce jeszcze w serii Apollo i to samo, co wspominałem w nawiązaniu do innych marek, podobnie te dwie grupy są rozróżniane, że część opryskiwaczy jest traktowana na tym systemie podnoszenia, a drugie za chwilę omówimy na przykładzie Goliata. Dlaczego taki system? Ponieważ belka nadal jest bardzo blisko zbiornika, tak to w serii Apollo i przy mniejszych dostępnych szerokościach, rzędu właśnie 18-21 metrów, bo taki mamy tu dostępny zakres szerokości roboczych belek, belki PHN i PHB mogą być schowane blisko ciągnika, ale do tego jeszcze bezpiecznie nie uderzą w ciągnik i powodują to, że maszyna jest kompaktowa. Mniejsza bryła, łatwiej w transporcie, ale również później gdzieś tam powiedzmy w magazynowaniu również to ma wpływ. Może mniej istotny, ale jednak na pewno ma. A w opryskiwaczach serii Goliat system ten podnoszenia wygląda już zupełnie inaczej i wszystkie opryskiwacze serii Goliat właśnie tym się różnią, że system podnoszenia
od Oriona jest inaczej zbudowany, tu jest podnoszenie całe na równoległym boku, czyli najprościej mówiąc belka jest na takich ramionach do tyłu cofniętych. Dwie bardzo fajne rzeczy, które to właśnie wyróżniają, dzięki czemu możemy co uzyskać. Prześwit. Po pierwsze, nie ma elementów prowadnic, które muszą zejść w dół, ponieważ belka, kiedy pracuje na minimalnej wysokości, to rozpylacz powinien znajdować się 50 cm nad rośliną, więc musi umożliwić temu, żeby ta belka zjechała do 50 cm. Przez co później się okazuje, że kiedy nawet belkę podniesiemy, te elementy stałe tych prowadnic zostają. W przypadku równoległego boku belka jest podnoszona w ten sposób, więc tutaj nic nam systemu wydźwigu nie ogranicza prześwitu samej maszyny, a najniższym elementem, jak widzimy, tu jest oś, a koło oś już jest bardzo wysoka, tego uszkodzenia roślin będzie niewiele, a pamiętajmy jeszcze raz przy okazji kół i doboru większych kół, mniejszych, średnich, wybieramy różnie, że prześwit maszyny w najniższym miejscu to jest połowa średnicy, czyli powiedzmy pod osią. Koło mamy dość wysokie, bym powiedział nawet bardzo wysokie i w porównaniu ta maszyna z ciągnikiem, który jest zagregowany, który ciągnie tą maszynę, tam koła mamy, zwłaszcza przednie, dużo niższe i ten prześwit jest dużo niżej, więc to ciągnik jest tą maszyną, która w pierwszym etapie niszczy łany, niszczy rośliny, a opryskiwacz dopiero przejeżdżając, przez to, że jest dużo wyżej, tego kontaktu już ma dużo mniej to ogranicza. Drugą istotną rzeczą odnośnie samego równoległego boku tak zwanego, czyli systemu podnoszenia belki na tym wysięgniku, jest to, że belka jest odsunięta od zbiornika i na przykład w przypadku tutaj rozpylaczy, gdybyśmy zastosowali rozpylacze dwustrumieniowe, czyli dwa wachlarze, to, że roślina jest już tu podniesiona, to nie przeszkadza nam w niczym, żeby ten rozpylacz również do przodu kierował strumień cieczy. Co na przykład w systemie podnoszenia, kiedy belkę wysoko podniesiemy, już ten kontakt będzie belki, czyli kontakt cieczy będzie z tym belką, z tym nośnikiem systemu podnoszenia. I ostatnia rzecz, ponieważ belka jest cofnięta do tyłu, nie koliduje to nam w żaden sposób, żeby w przypadku opryskiwaczy Goliath, nawet przy 2500 litrów, zamontować belkę 24-metrową, czyli większa szerokość, belka jest dłuższa do transportu, ale przez to, że system belki jest cofnięty do tyłu, nie ma kolizji z ciągnikiem. Coś, co jest niedopuszczalne, jeżeli chodzi o tą szerokość, na przykład tutaj z opryskiwaczem Orion czy z opryskiwaczem Apollo. Orion, tak jak mówiliśmy, 2500, 18, 21 metrów, w przypadku Goliatha 2,5-3 tysiąca, ale belki już możemy 24-metrowe dzięki właśnie temu systemowi podnoszenia już również zamontować. A jeżeli chodzi o wyposażenie, a jeżeli chodzi o elementy, które montujemy na opryskiwaczu, to co wspomniałem na początku, te wszystkie opryskiwacze są tak samo skonfigurowane, używane są te same elementy, czyli pompa, armatura, filtry, zawory, te wszystkie rzeczy używamy takie same, z jakością jest to samo. Różnią się tylko z jednej strony standardem, ponieważ tak jak wspominałem, tu w standardzie mamy rozwadniacz, jak w jednym, tak i w drugim. Coś, czego nie było w standardzie w opryskiwaczach serii Apollo. W opryskiwaczach serii Apollo był w standardzie zawór manualny. Tu już mamy elektrozawory, czyli tak naprawdę w pełni zdalne sterowanie cieczą i hydrauliką i opryskiem. Kolejna rzecz, która się różni, to pomiędzy tymi dwoma modelami różnią się wyposażeniem głowicy. Ponieważ tak jak w Apollo, tu mamy głowicę 5-pozycyjną, czyli możemy zamontować do 5 rozpylaczy na raz, a w standardzie mieliśmy 2. I taka sama głowica z 2 rozpylaczami polimerowymi jest w opryskiwaczach serii Orion, ale Goliath, przez to, że mówiliśmy, on jest trochę droższy, ale lepiej wyposażony, już w standardzie ma głowicę 5-pozycyjną wyposażoną w 2 rozpylacze uniwersalne, ale z wkładką ceramiczną, które powodują to, że ten rozpylacz dużo dłużej popracuje, ma większą żywotność, nawet bym powiedział kilkukrotnie. A druga ważna rzecz, w przypadku opryskiwaczy serii Goliath, w standardzie mamy długą dyszę na wiatr, tak zwaną dyszę eżektorową, która pozwoli na pracę nawet w niekorzystnych warunkach pogodowych. Oczywiście w zależności od siły wiatru ten rozpylacz też nie będzie mógł wykonywać zabiegu, ale już przy takim wieterku, jak mamy teraz, nie martwimy się o ryzyko znoszenia, czy tak naprawdę zniszczenia sobie plantacji, która jest obok, która byłaby negatywnie potraktowana tym preparatem, który wykonujemy zabiegi akurat na tym konkretnym polu. Ktoś może zadać pytanie, to dlaczego w końcu wybieramy Goliatha, który jest droższy, podobnie wyposażony? Ale to, co wspomniałem na początku, są pewne rozwiązania, które są niedostępne w Orionie, a dostępne są tylko w Goliathie. I to, co tu widzimy, jest to oś sztywna, nieamortyzowana. I taka sama występuje w serii Orion, ale w Goliathie jest możliwość doboru, i to jest ważne, na etapie zamawiania to trzeba zrobić, wybrać oś amortyzowaną pneumatycznie. I tym wygrywa właśnie Goliath, że na dużych gospodarstwach, kiedy mamy rozdrobnienie działek, kiedy tych dojazdów mamy dużo na pola, kiedy musimy poruszać się, oczywiście każdemu zależy na czasie, więc z dużymi prędkościami, ta oś amortyzowana jest na poduszkach powietrznych, czyli tak jak w naczepie mamy, w ciężarówkach, przy jeździe z dużą prędkością ta oś cały czas pracuje, przez co z jednej strony tłumi drgania, nie przenosi tego na belkę, więc konstrukcyjnie to fajnie wpływa, że nie niszczy na maszyny,
ale z drugiej strony również komfort operatora. Ponieważ jeżeli pracujemy ciągnikiem i maszyna z tyłu nas zacznie skakać, to ona szarpie tym ciągnikiem. A tu mamy komfort pięknej jazdy, że to wszystko będzie nam niemalże płynęło, więc na pewno trzeba się rozważyć, wybrać te rozwiązania w opryskiwaczach, z których my korzystamy, które mają wpływ na naszą maszynę, bo to, co my zauważamy po wyborze tych maszyn, część klientów powie, fajnie wygląda Goliath, podoba mi się wygląd, jestem w stanie za to zapłacić, ale część klientów mówi, ja zapłacę za to, co mi się przyda w gospodarstwie, za coś, co mi przyniesie korzystne warunki pracy. Ja jestem sam operatorem i chcę pracować w komfortowych warunkach. Chcę wygodnie sobie ciągnikiem pracować, a nie ściągnąć z tyłu maszynę, która będzie poskakiwała. Więc dla takich klientów sama amortyzacja osi, coś co na przykład jest w ogóle niedostępne u innych producentów opryskiwaczy, jest bardzo ważne i na przykład tylko dzięki takiemu jednemu rozwiązaniowi mówią, ja wybieram Goliatha. Ten krótki film na pewno nie wystarczy, żeby w 100% podjąć decyzję, który opryskiwacz wybrać. Więc jeżeli macie Państwo wątpliwości, macie pytania, chcecie porozmawiać, dzwońcie, numer telefonu macie niżej, ale również piszcie w komentarzach, czy to chodzi o rozwiązania, czy stoicie przed decyzją wyboru opryskiwacza i nie wiecie który, chcecie pomocy, my od tego jesteśmy. Nam zależy przede wszystkim na tym, żeby wybór opryskiwacza był w 100% dedykowany dla Państwa gospodarstwa. Bo to, co Państwo widzicie u nas często na placu, to widzicie na targach, my staramy się tworzyć maszyny to dla tego klienta, który tę maszynę kupuje. Nie maszynę, spośród której możemy wybrać tą maszynę, którą nam się będzie podobała. My wybieramy tą maszynę i tworzymy tak, jak Państwo sobie tego życzycie. Pamiętajcie, zostawcie subskrypcje, zostawcie dzwoneczki. To pozwoli dotrzeć do większej grupy klientów, którzy są zainteresowani opryskiwaczami, których interesuje ten temat. Do zobaczenia wkrótce przy dużych maszynach.